Przyjechaliśmy do miejsca, w którym zaczęło się rozwijać na dobre zalipiańskie malarstwo, czyli do zagrody Felicji Curyłowej. To jej dom. Wszystko jest tu takie samo, jak za życia malarki, która żyła w latach 1903–1974. Zagroda Felicji Curyłowej jest filią Muzeum Okręgowego w Tarnowie. W dawnej oborze ozdobionej na niebiesko mieści się kasa biletowa oraz pomieszczenia na warsztaty muzealne. W stodole można obejrzeć sprzęt rolniczy i transportowy oraz film pokazujący, jak powstają kwiatowe malowidła. Na niebiesko pomalowana jest również buda dla psa. Bardziej kolorowa jest cembrowina studni. Wchodzimy do najważniejszego budynku w zagrodzie, czyli domu Felicji Curyłowej. Ściany i powały są bogato zdobione malunkami bezpośrednio na tynku. Na ścianie portret artystki. W izbie wykonany przez nią własnoręcznie tradycyjny strój powiślański. Na łóżku nakrytym przepięknie malowaną kapą stosy poduszek w haftowanych poszewkach. Na ścianach zdjęcia rodzinne, makatki, oleodruki przyozdobione kwiatkami. Malowanie ścian zaczęło się w tym pomieszczeniu z tradycyjnym piecem, który spowodował okopcenie ścian. Dziś ten piec wymalowany na niebiesko i wszystko dookoła, łącznie z sufitem, jest niezwykle kolorowe. W latach 50. ubiegłego wieku Felicja Curyłowa wyszła z malunkami poza wnętrze domu i zaczęła przyozdabiać ściany budynków gospodarczych. Dzięki rozgłosowi, jaki uzyskała w kraju, przyczyniła się do zelektryfikowania wsi i utwardzenia dróg. Był to rok 1952. Wraz z innymi malarkami przyozdobiła salę bawialną na statku Batory, pawilon na dziesięciolecie PRL-u w Lublinie i lokale na Starym Mieście w Warszawie. Dzięki jej inicjatywie wybudowano dom malarek, który zwiedzaliśmy, a który otwarto już po jej śmierci. Na piecu, oprócz pięknie ozdobionych talerzy, dzbanka i kubków, znajdują się dwa kafle malowane przez artystkę. Drugim budynkiem, do którego można wejść i zobaczyć jego wystrój, jest chata Stefanii Łączyńskiej, znakomitej malarki i poetki z Zalipia. Obiekt jest przykładem tradycyjnej sztuki zdobniczej na Powiślu Dąbrowskim.
Chata z XIX wieku została rozebrana i przeniesiona na teren zagrody Felicy Curyłowej. Wiele elementów niestety trzeba było odbudować, bo chata była w fatalnym stanie. Przeniesiono zaledwie 20% elementów. Tak wyglądał ten dom przed przeniesieniem. Nad odtworzeniem malowideł pracowały zalipieńskie malarki Wanda Racia, Beata Grys, Magdalena Bochenek i Bogusława Miś. Malarki dokonały pewnych zmian w zewnętrznych zdobieniach chaty Stefanii Łączyńskiej. Stefania Łączyńska urodziła się w 1914 roku, a zmarła w 2005. W jej domu znajdują się dwie izby. Biała to pokój gościnny, czarna to kuchnia. Malarka malowała nie tylko kwiaty, ale również zwierzęta, anioły czy oko opatrzności. Życie domowników toczyło się w czarnej izbie, czyli kuchni. Wszystkie przedmioty wewnątrz chaty są oryginalne i ozdobione lub własnoręcznie wykonane przez Stefanię Łączyńską. Za kuchnią znajduje się pomieszczenie na sprzęt niezbędny w kuchni i gospodarstwie. Zagroda Felicji Curyłowej to muzeum i mini skansen. Jednak wieś już skansenem nie jest, a pięknie odnowione i udekorowane gospodarstwo po drugiej stronie ulicy jest tego świadectwem.